dzisiaj chałkę. Dzisiaj będzie taki kulinarny odcinek, ale tak pomyślałam już od dłuższego czasu, że mam ochotę na chałkę i chciałam zrobić po prostu jakoś tak pomyślałam, że zjadłabym porządną chałkę z dużą ilością kruszonki, dlatego zrobimy dzisiaj chałeczkę. Ja mam przepis od Rozkosznego, taką chałkę, którą robimy na czoroni. Zrobimy taką chałkę, która jest do wstawienia do lodówki i potem jak rano wstajemy, to wtedy ją pieczemy. Dobra, i taką właśnie zrobimy. Ja sobie przygotuję wszystkie składniki najpierw i wtedy dopiero będę wszystko razem mieszała. I ogólnie pomyślałam, że moglibyśmy porozmawiać na temat, bo mój Eliasz ostatnio tak mnie zainspirował właśnie do porozmawiania z Wami na temat zmian, jakie u niego widzę i czy jest bardziej już Koreańczykiem, czy Polakiem. Porozmawiamy za chwilę, tutaj poruszę różne aspekty, nie będzie ich za dużo także, bo on już jest malutki i jest ciężko właśnie, jakby to powiedzieć, zdefiniować, jakie cechy łapie od Polski, a jakie cechy łapie od Korei. Myślę, że bardziej widzę koreańskie cechy, dlatego że one dla mnie także są takie wyjątkowe, że na nie zwracam uwagę, a na te polskie troszkę mniej, więc pewnie porozmawiamy o takich cechach bardziej koreańskich. Ale to za chwilę idę przygotować składniki właśnie. A tutaj muszę na pewno przygotować 50 gramów roztopionego masła. Powinno mi starczyć to masło, jak coś mam jeszcze zamrożone. Równo 50. I to jest przepis jak na razie na samą chałkę, a nie na kruszonkę. Dobrze, już mam wszystkie składniki przygotowane na ciasto, więc zaczniemy wyrabiać. Zmieszajmy na pewno drożdże. Suche składniki musimy wymieszać razem ze sobą, a właśnie rozmawiając na temat tego, jakie widoczne znaki są, na przykład, że nasze dziecko właśnie jest bardziej po tej jednej stronie, a nie po tej drugiej, to na przykład, jeżeli chodzi o pierwszą zauważalną rzeczą, ale to myślę, że to jest właśnie, zaczęło się już od żłobka, to na przykład, że Eliasz zaczął robić na przykład tak do zdjęć. Tak do zdjęć. W taki sposób do zdjęć. I za każdym razem było można zauważyć, jak on właśnie tak robi, kiedy chcemy zrobić dla niego zdjęcia, nawet przy moich rodzicach w Polsce. Za każdym razem właśnie tak pokazywał. To jest, myślę, że bardzo mocno powstało w żłobku, kiedy Eliasz właśnie miał kontakt większy z dziećmi z żłobka oraz z panią nauczycielką. Wtedy dostawaliśmy za każdym razem zdjęcia, gdzie wszystkie dzieci właśnie pokazywały takie różne znaki, serduszka. To jest też to, że jak ja widziałam na przykład, jak byłam w Mokpo i byłam na spacerze z Eliaszem i tam często dzieci właśnie wychodziły na dwór, to bardzo często właśnie nauczycielki pokazywały dzieciom, jak mają zrobić w tym momencie tak, potem tak, i Eliasz się tego także nauczył. Dobrze, to ja mam te suche składniki wszystkie wymieszane i teraz zacznę dodawać mokre. Chyba trochę tu w Korei brakuje właśnie takich typowych polskich wypieków, gdzie one nie są aż tak lukrowe, bardzo słodkie, a właśnie bardziej takie... W Polsce mi się wydaje, że te wypieki są bardziej różnorodne, przez co nie mamy tylko takich jednych zbitej śmietany, smaków albo właśnie lukrowych. Większa jest różnorodność, jeżeli chodzi o wypieki. Dobra, czyli mamy już masło. Dodam tutaj jajka.
dodam wody. Taką kolejną rzeczą, która jest zauważalna u naszego syna, to, że ta cecha jest bardziej koreańska niż na przykład polska, to, co ja nie za bardzo lubię, bo mam trochę, jestem przewrażliwiona na punkcie słuchu. Słyszę, jak ktoś je, jak ktoś mlaska, jak są jakieś takie dziwne odgłosy, to ja jestem w tym temacie troszkę przewrażliwiona, mam przewrażliwiony słuch, dlatego na początku mieszkając w Korei było mi bardzo ciężko się przystosować do tego. Teraz już tak mnie mocno to nie drażni, chociaż czasami jak jestem zdenerwowana, mam gorszy dzień, to niestety na przykład słyszę to gorzej. I właśnie tego najbardziej się obawiałam, że mój syn właśnie przy jedzeniu będzie mlaskał. No i niestety tak się stało, że zaczął to robić. Ostatnio wrócił z przedszkola, jemy szabu szabu i on nagle i tak mlaska. Ja tak, o nie, zaczyna się, ponieważ dzieci w przedszkolu u Eliasza prawdopodobnie właśnie w taki sposób jedzą, tak zostały nauczone przez rodziców i niestety mój syn też zaczął to robić. Nie ma tego za każdym razem, nie robi tego za każdym razem, chyba w zależności kiedy mu się przypomni, albo kiedy będzie miał ochotę, albo humor, to właśnie wtedy zaczyna tak specyficznie mlaskać. My raczej staramy się go tego oduczyć, nie tylko z powodu mojego przewrażliwienia na takie odgłosy, ale także dlatego, że w Europie raczej jest to uważane za nietakt i złe zachowanie, więc wolelibyśmy go nauczyć w tą stronę, niż na przykład nauczyć go mlaskania, pozwolić mu na mlaskanie i przez co później wybawienie, raczej przez później oduczenie się tego byłoby dużo trudniejsze. Kolejną rzeczą, taką koreańską, co ostatnio zauważyłam u Eliasza, ale to już od dłuższego chyba czasu, to jak jemy zupę, danie po koreańsku, mamy zupę, mamy ryż, to najczęściej ten ryż ląduje w tej zupie. Ja ogólnie uważam, że zupa, tak jak ostatnio rozmawiałam z jedną z Was w komentarzach, że dla mnie zupa nie może być z ryżem. No ja nie potrafię wsadzić na przykład ryżu do zupy pomidorowej. No nie, dla mnie to jest już za dużo. A mój Eliasz jest tym typem Koreańczyka, który właśnie uwielbia wsadzić ten ryż do zupy i wtedy je jako całość. Ja zawsze nabieram ryż na łyżeczkę, potem do zupy i wtedy biorę to jako całość. Nie lubię rozmiękniętego ryżu, wolę kiedy czuję te takie fajne ziarenka, dlatego nigdy nie wkładam do zupy ryżu. A widzicie, Eliasz jednak złapał tą kolejną cechę, bardziej koreańską. Dobrze, to powiedziałam Wam 3 cechy koreańskie, które znalazłam u mojego syna, to może tym razem jedna polska, jeżeli jeszcze mi się przypomni jutro, bo ten vlog będzie z 2 dni, bo będziemy piec naszą chałkę, to wtedy jeszcze powiem Wam więcej tych cech, ale kolejna cecha, bardziej ta polska, to śniadanie jednak Eliasz wybiera te bardziej polskie, czyli chleb z kanapkę klasyczną, na przykład z takim cream cheese i do tego daję mu dżem truskawkowy, malinowy, porzeczkowy, bardzo mu zasmakował. My mamy taki fajny dżem, który ja bardzo polubiłam. Można kupić go właśnie w Imart czy w Homeplace. Jest to dżem babuni i on jest z Francji, ale ma naprawdę małą zawartość cukru, co mnie bardzo cieszy. Jest taki, wydaje się bardziej naturalny, ma więcej tych owoców w sobie, więc wolę ten. A jeżeli nie kanapka, to na przykład wcina płatki z mlekiem. Jak wiecie, Koreańczycy na śniadanie raczej wybierają ryż, przystawki oraz jakąś formę zupy. Jeżeli mają w zanadrzu jakąś, to właśnie w taki sposób jadają śniadania. Mamo, co robisz? Chałkę? Chałkę? No, na jutro. I źle?
No to taki ala chleb będzie. I ciupak? Nie. To będzie z kruszonką. I kagi? I kusasa? No. Dane? I ciupak? I kusasa? I kagi? Tak. Lada? No. Maka. Oczywiście kolejną zauważalną rzeczą to jest język. Eliasz oczywiście lepiej mówi po koreańsku, lepiej składa te zdania, ale ma dlatego, że większą styczność z koreańskim na co dzień. Ze mną rozmawia oczywiście po polsku, ja przez cały czas staram się z nim rozmawiać po polsku i przynosi to oczywiście skutki. Udaję, że nie znam koreańskiego i dzięki temu raczej nie ma możliwości, żeby inaczej się ze mną porozumiewał, więc zwraca się do mnie po polsku. Daje to właśnie zamierzone skutki, no ale czasami jest problem, kiedy widać ten język nie jest na tyle rozwinięty i nie może znaleźć słów. I wtedy oczywiście się trochę denerwuje, ale jednak staramy się w jakiś sposób to wszystko niwelować. Staramy się jakoś tak nie denerwować, uczyć go więcej słów, więcej rozmawiamy z nim, no ale to oczywiście różnie bywa. Dobra, ja już wyrobiłam ciasto, teraz 30 minut sobie poczeka tutaj na blacie, a potem wstawię go do lodówki. Po tym czasie jutro rano wstaniemy i upiekę chałkę. No może nie rano, jak odprowadzę Eliasza, bo rano tak wcześnie nie będę jej piekła, bo to trzeba ją tak ładnie zawinąć. Zobaczymy, jak mi wyjdzie zawijanie. Troszkę się, chyba najbardziej z tego wszystkiego obawiam się właśnie tego. Dobra, podsypię trochę mąką, żeby się nie przykleiła za bardzo. Bo wstawię tutaj może od spodu też. Bo przykryjemy ją folią. Wow, już się nie mogę doczekać. Okej, mam jeszcze troszkę mokre włosy niestety, dlatego że kąpałam się, mam nadal swoją poranną rutynę, czyli robię ćwiczenia. Teraz chciałabym zrobić chałkę. Raczej już mam, przecież wczoraj robiliśmy, ale muszę ją po prostu już powoli upiec. Więc zróbmy to razem. Chałka będzie robiona z warkocza na 4, czyli ta trudniejsza. Liczę, że mi wyjdzie, więc zobaczymy. Ok, wyciągam ciacho. Ciasto jest naprawdę ładnie wyrośnięte, więc wygląda cudnie. O, i nawet mi się nie przykleiło do folii, to jest duży plus. Dobra, wyciągam, najpierw jeszcze, poczekajcie, mąkę muszę wziąć. Mąkę do podsypania blatu, dlatego że nie chciałabym, aby się przykleiło wszystko. Tak też rozkoszny mówi, żeby zrobić. I wyciągamy ciacho, które do miski się może odrobinę troszeczkę przykleiło, ale nie dużo na szczęście. I rozkoszny mówi, żeby podzielić to na pół, bo z tego przepisu będą 2 chałki. Ja postaram się wagą to zrobić, żeby były w miarę równe. I tu mamy 402, a tu prawie, więc jeszcze kawałek. 402, powinno być tak 380. 390, 386, więc prawie równo. I teraz to dzielimy na 4 kawałki. Jeju, ja się trochę boję. Nie lubię takich wagowych spraw. Za każdym razem muszę się pomylić. I przy okazji dokończmy rozmowę, o której wczoraj zaczęliśmy. Nie mam tego dużo. Ciężko mi w ogóle znaleźć właśnie tak szybko polskie takie rzeczy, które Eliasz jest bardziej polski niż koreański, jak można tak powiedzieć. I jedną z kolejnych takich rzeczy bardzo polskich to na przykład Eliasz, myślę, że jest bardziej niezależnym chłopcem.
Tutaj bardzo też zależy od wychowania i od kultury danego kraju, ale myślę, że Eliasz jest w takim sensie bardziej chłopcem niezależnym, dlatego że już w wieku 2 lat, 1,5–2 lat Eliasz sam jadł, używał sztućcy, nie musiałam mu pomagać. To też jest zasługa tego, że jednak Eliasz był uczony od prawie samego początku BLW. Jednego roczka już zaczął tam sam uczyć się łyżeczką i widelcem. A tutaj w Korei raczej jest inaczej. Od samego początku rozszerzania diety dzieci jedzą takie ryżanki, które za każdym razem są dodawane inne warzywa, inne mięso i tak dzieci są uczone i raczej większość tych dzieci jest karmione łyżeczką i tak zostaje do bardzo długiego czasu i na przykład w restauracji możecie zauważyć jakiegoś takiego 3-latka, 4-latka czasami, no niestety nawet 4-latka, który jest karmiony łyżeczką przez rodziców. Zdarza się to też bardzo często, dlatego że dzieci w restauracji w większości używają jakichś padów do oglądania programów dziecięcych i jest to bardzo widoczne w restauracjach. Zauważyłam to, mój mąż też się właśnie dziwi, my nie chcieliśmy tak wychowywać naszego syna, dlatego raczej nie pozwalamy, jak naprawdę już jest troszkę zmęczony, już nie ma ochoty jeść, a my jeszcze mamy sporo jedzenia, to czasami od czasu do czasu pozwalamy mu oglądać bajkę. Ale w Korei raczej to jest nagminne, że przy jedzeniu dzieci oglądają i wtedy rodzice karmią je łyżeczką. Dla mnie to jest taki szok kulturalny, dlatego że raczej w Polsce dzieci właśnie w wieku tych 2–3 lat już potrafią same jeść, nie potrzebują pomocy od rodziców. Tak jak ja na przykład zdziwiłam się, że właśnie tutaj dzieci jeszcze w takim wieku jedzą łyżeczką karmione przez rodziców, to na przykład mojego męża współpracownicy byli zdziwieni tym, że Eliasz właśnie w taki sposób je, że nie jest karmiony łyżeczką, że nie ogląda żadnych programów dziecięcych w trakcie jedzenia, więc widzicie, jak tutaj nawet wychowanie dzieci jest bardzo różne od tego, czego ja zostałam przyzwyczajona na przykład w Polsce. Muszę wam to pokazać, aż mi ślinka cieknie, już dawno tak bardzo mi ślinka nie ciekła. Ostatnim chyba razem, kiedy kupiłam bardzo dobry chleb w piekarni i teraz ślinka mi cieknie z drugiego powodu. Muszę wam to pokazać, muszę deskę wyciągnąć, żeby nie zniszczyć blatu w kuchni. Tadam! Piękna chałka! Naprawdę, dawno mi taka jest naprawdę cieplutka, rozpływająca się w ustach. Po prostu wow, wyszła mi, no dawno mi tak, no dobra, trochę tu przypiekłam, ale tylko odrobinkę. Może ten piekarnik niezbyt równo robił, ale rewelacja. Aż kot się dziwnie na mnie patrzy, ja robię zdjęcie na szybciutko i za chwilę sobie po prostu tej chałki trochę ukroję, bo no ślina mi za chwilę no rewelacyjnie wyszła. Tu wstawię i ułożę je na kratce, żeby się ładnie wystudziły. Kratka jeszcze gorąca. Naprawdę gorące są, więc gdzie jest nóż? Muszę zjeść kawałek, bo no nie wytrzymam, no piętki zjem. Wow. Jaka piękna w środku, jest taka piękna pulchniutka i
śliczna, tylko jest bardzo, 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 bardzo gorąca. Chyba wezmę dzisiaj do szkoły i poczęstuję dzieci w przedszkolu. Jedna będzie z masłem, a druga będzie tak na świeżutko. Nie mogę. Zróbmy test smaku z bardzo zimnym masłem. No nie no, rewelacja. Aż łzy mi za chwilę polecą. To ogólnie będzie mój wypiek na święta. Ja oglądam Sisi. Niedługo będzie drugi sezon, więc najpierw oglądam pierwszy, żeby później obejrzeć drugi. No rewelacja, chyba zjem drugi kawałek razem też z masłem. To już niedługo jest koniec, ale właśnie na koniec filmu chciałam wam wspomnieć, że jak byliśmy w restauracji, bo wcześniej mówiłam, że Eliasz jest trochę takim samodzielnym chłopcem, że je sam sztućcami i do tego raczej nie puszczamy mu bajek w trakcie jedzenia, tak żeby mógł się skupić na jedzeniu, to chciałam wam dzisiaj powiedzieć, że byłam w restauracji i o dziwo, nieczęsty to był widok, ale wszystkie dzieciaki, a było tam całkiem sporo, 4 czy 5, jadło same i nie oglądało żadnych tabletów, telefonów i tym podobnego, więc widać, że się coś tam zmienia. Mam nadzieję, że to nie był tylko taki przypadek, a częściej tak bywa, bo raczej najczęściej jest to na odwrót, kiedy Eliasz jest sam albo ma swojego kolegę, który także nie ogląda niczego i sam je, a dzisiaj aż byłam pod wrażeniem, nawet mężowi o tym powiedziałam. Dobra, no oczywiście każdy wychowuje swoje dzieci jak im się podoba, ale ja wychowuję w taki sposób i mi się naprawdę to sprawdza. I tą optymistyczną informacją chciałabym się z wami pożegnać. To już jest koniec tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał. Będziemy się widzieć w kolejnym. Oczywiście zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i pa!